kochani, czuję, że dzisiaj jest bardzo dobry dzień na nagrywanie. Od kilku dni, od ostatniego naszego spotkania z szeryfem, znajdujemy się w miejscowości Reno. I tak naprawdę to siedzieliśmy tutaj, pracowaliśmy, trochę zakupów robiliśmy, Tomek sobie chodził na siłownię, ale jak na razie na dzień dzisiejszy planujemy wyjazd z tej miejscowości. Tylko zanim to zrobimy, to musimy podjechać w kilka miejsc. Właśnie byliśmy w Walmarcie i uwaga, wiecie co kupiłam? To wasza wina. Kupiłam Snake'a. Namówiliście nas i jeśli on zdechnie, no to wiadomo, nie? To będzie wasza wina. Logiczne chyba, czy nie? Tomek właśnie poszedł do Walmartu, a ja planuję w bardzo szybkim czasie umyć lodówkę, ponieważ zaraz wybieramy się do Costco, do którego również chciałabym was zabrać, ponieważ nigdy tam razem nie byliśmy, a myślę, że to jest ciekawy sklep. Tylko właśnie lodówka jest brudna, ponieważ oliwki się przewróciły, wylały i cały olej z nich pływa w lodówce. A co u was? Nasz winowajca. Uwięziłam je w słoiku. Klasa. Ej, wiecie co? Coś wam powiem. Tomasz się ze mną drażni. Był w Walmarcie, coś kupił, zapakował w torby, schował w ogóle gdzieś pod łóżko, ale od zewnątrz, przez drzwi, te wiecie, z prawej strony i nie wiem, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi? Co tam? Dzień dobry, bo się tak chyba oficjalnie nie witałem. Anita jakiś czas temu, już nawet nie pamiętam kiedy, w jakiejś tam luźnej rozmowie powiedziała mi, że ona nigdy czegoś nie robiła. Czegoś, co ja w dzieciństwie robiłem bardzo często. Chodzi tutaj o złożenie zestawu Lego. Tak, wiem, jest to taka trochę dziecinna rzecz, ale Lego było bardzo dużą częścią mojego dzieciństwa i postanowiłem, że dopiszę to do jej listy rzeczy, które musi zrobić przed 30 i kupię jej zestaw Lego. Bardzo długo zastanawiałem się, co powinienem jej kupić, bo teraz jest ogromny wybór Lego. Są jakieś kwiatki, bukiety, sukulenty w doniczkach, ale stwierdziłem, że dla mnie takim prawdziwym experience składania Lego jest takie Lego, w którym są ludziki, dlatego właśnie Harry Potter. Wiem, że Anita lubi Harry'ego Pottera, znaczy nie wiem, czy jeszcze lubi, bo to lata temu, jak ona się tym interesowała, ale jako experience składania Lego myślę, że to będzie idealny prezent. Ja to Lego teraz jeszcze tak zapakuję, żeby Anita od razu nie wiedziała, co to jest, bo ona bardzo lubi zagadki, więc będzie miała jeszcze zagadkę. A jakby kogoś to interesowało, to takie Lego tutaj w Nevadzie, w Walmarcie, bo stoimy pod Walmartem, kosztuje $49, ten konkretnie zestaw, plus podatek, jakieś $4 tutaj w Nevadzie. Co ty świrujesz, źle? Co? Będziesz musiała zgadnąć. Oczywiście, że będziesz musiała zgadnąć, co to jest. Co tam Ale dam ci podpowiedź. Kiedyś, dawno temu powiedziałaś mi, że tego nigdy nie robiłaś, więc kupiłem ci to, żebyś mogła to zrobić. Raczej ci kształt nic nie pomoże, no nie wiem, możesz wąchać. To jest jakiś taki ten, tak? Jakiś taki DIY do zrobienia? Ja nie wiem. No trochę jest DIY, no jest. Sushi? Sushi. Jakiś taki art crafts? No powąchaj. Powąchaj. Michałek. No przecież to jest pudełko. No dobra, ale to potrząśnij na przykład. Lego. Lego. Harry Potter Opierdzielisz. Ja się wychowałem na takich zestawach Lego i chciałbym, żebyś złożyła sobie taki zestaw Lego. Autobus. Autobus Harry Pottera. Ale powiedz mi teraz, czy to jest na pewno prawda, że ty nigdy nie składałaś zestawu Lego? Nigdy w życiu nie składałam No to- zestawu. to- Ale skąd ci takie coś przyszło do No, głowy? pamiętałem, wiem, że gdzieś mi to kiedyś powiedziałaś i... Dziękuję, Michał. Jak ci się to spodoba, to wtedy sobie będziesz mogła kwiatki kupować, a nie, teraz musisz porządne Lego złożyć.
Chodzimy po sklepach, robimy zakupy. W ogóle nie pytajcie najlepiej. Podjechaliśmy właśnie pod Costco, ale prawda jest taka, że jest godzina 1. Ja dzisiaj wstałam o 6 rano i jeszcze nic nie zjadłam. Jedynie wypiłam kakao z kolagenem, bo piję kolagen od tygodnia. W każdym razie robimy sobie bardzo szybkie śniadanie i zaraz ruszamy do Costco, w związku z czym jestem trochę przerażona, bo właśnie prawie zrezygnowaliśmy z wizyty w Costco ze względu na to, że nie było absolutnie miejsca. Znaleźliśmy jedno podwójne miejsce na całym parkingu, więc ja nawet nie chcę wiedzieć, co tam się w środku dzieje. Tomek będzie jadł serek wiejski z tuńczykiem, a ja będę jadła resztki sałatki z pora. Por, jajka, rzodkiewka i szczypiorek. Takie coś wczoraj zrobiłam. I zostało jeszcze trochę, także skończymy i będziemy się zbierać. Thank you. Jesteśmy gotowi na podróż do Costco. Jeśli chodzi o Costco, to jest taki amerykański wonderland, w którym można kupić hurtowo rzeczy w niskiej cenie i przy okazji można się najeść dosyć mocno, ponieważ wszędzie na terenie całego sklepu są sample i można sobie popróbować różnych smakołyków po prostu w celu zachęcenia Was do kupienia dużych opakowań konkretnego produktu. Zrozumiałe? Chyba tak. My mamy kartę Costco pierwszy raz w życiu, ze względu na to, że mieszkamy w autobusie szkolnym i nie mamy gdzie przechowywać dużej ilości jedzenia, ale będąc w Meksyku okazało się, że możemy sobie tam wykupić kartę właśnie do Costco za połowę ceny, no i stwierdziliśmy, że skorzystamy, bo jest kilka produktów, które chcielibyśmy sobie kupować do autobusu w takich większych ilościach, jak na przykład jajka, kurczak i lakroj. I po te 3 rzeczy idziemy, nic więcej, bo nie mamy miejsca w lodówce. Costco ma naprawdę dobrej jakości produkty. Aha, szczególnie owoce. Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć. Owoce takie jak są w Costco, to tak naprawdę w Stanach ciężko gdziekolwiek indziej znaleźć. Najlepsze są owoce mrożone. Nigdzie nie ma takich owoców mrożonych, naprawdę. Generalnie przedstawiliśmy Wam to jako takie makro, ale tutaj jest też masa elektroniki i naprawdę można upolować fajne rzeczy w super cenach. I idziemy sprawdzić, czy to, co przed chwilą kupiliśmy w Best Buyu, przypadkiem nie jest tutaj w lepszej cenie, bo jest to bardzo możliwe. Tutaj Wam dam na przykład, bo założę się, że taki telewizor w Polsce kosztuje majątek. 85 cali OLED Sony kosztuje $1400. Do tego podatek pewnie jakieś 8, 7, 10%. Nie mam pojęcia, ile w Nevadzie jest podatek, więc... Tomek nienawidzi chodzić po takich sklepach i zawsze mnie pospiesza, ale prawda jest taka, że ja na niego czekam, a on ogląda zmywarkę w tym momencie. Także... Coś mi się wydaje, że to podróżowanie w tym autobusie nas trochę zacofuje. Właśnie zobaczyłem kuchenkę z piekarnikiem, która ma wyświetlacz, telewizorek. Kurde. Nie umiemy obsługiwać. Człowiek nie wie nawet, jak piekarnik otworzyć w takiej kuchence. Hello. Howdy. Can I grab some for my husband as well? No, 'cause you'll eat them. Believe me, he will eat all of them. I would. Pierwsze przekąski na trasie, czekoladki Lindor. Dokładnie po to tutaj przyjechaliśmy. 3 zgrzewki Lacroya za $9, a normalnie kosztuje do $5 za jedną zgrzewkę, także opłaca się. Idziemy po yerbę? Yerba. Ostatnio odkryliśmy, że w Costco jest nasza ulubiona yerba. Są oczywiście takie zgrzewki z mieszanymi smakami, ale naszą faworytką jest oczywiście mięta i okazało się, że mają właśnie zgrzewkę samej mięty, także Ja nie wiem, jak można nie przychodzić do tego sklepu, jak tu czekoladki Lindor rozdają. za darmo. W każdym razie yerba $24 za 12 puszek. Tak, 12 puszek. Normalnie puszka kosztuje $3, czyli 36. Na stacji kosztuje około 4. A my to lubimy, naprawdę. Także bierzemy. Tomek uwielbia dłubać słonecznik oraz dynię w trakcie jazdy i za każdym razem na stacji kupuje sobie właśnie to albo to. A tutaj za $10 jest takie opakowanie słonecznika i tutaj jest tego 24 opakowania. Za $10. Ja bym bardzo chciała, żebyście zrozumieli, jak potężny jest ten sklep i że tutaj można kupić wszystko. Można kupić olej do silnika,
do samochodu. Można kupić karmę dla psa, można kupić pościel, można kupić piekarnik, lodówkę, warzywa, mięso, ciuchy, namiot, domek do ogrodu, paddleboarda. Wszystko tutaj można kupić. Tylko nie wiem, jak wam to pokazać wszystko, naprawdę. No i alkohol też można kupić oczywiście. I tutaj jest taka główna sekcja tego sklepu. Tego nie zobaczycie. My jesteśmy jakby w lewym rogu i to się tak ciągnie po całym sklepie. I dodatkowo jeszcze są takie pomieszczenia, jak tam jest lodówka z warzywami. Tutaj jest osobne pomieszczenie całe z napojami tylko i wyłącznie i chyba z jakimiś papierami toaletowymi, takimi woreczkami. A przy samych kasach jest jeszcze jedzenie, nie? Tak jak w Ikei możecie sobie tam, nie wiem, kupić jakąś pizzę i hot doga prawdopodobnie. I lody są. Po amerykańsku. Ale dzisiaj jest taka kolejka, że nawet ja sobie odpuszczę. Ale nie jest tak źle w środku, nie? Myślałam, że będzie dużo gorzej. Widziałeś przy kasach, co się dzieje? Nie. Tam są wszyscy. Teraz jesteśmy w lodówce z warzywami i chciałam wam pokazać, dlaczego na przykład to nie jest sklep dla nas, jeśli chodzi o warzywa. Jalapeno. To jest chyba dla restauracji. Botacka z pieczarkami. Tak. Albo szczypiorek. Albo 1,5 kg obranego czosnku. Za 12,49. To jest jedyne 9 litrów takiego koncentratu do sprzątania, do mycia podłóg i tego typu rzeczy. O smaku leśnym, znaczy zapachu. 23 kg cebuli. Jak widzicie, można dostać w Stanach jajka. I generalnie patrzcie na to. Tutaj są 24 jajka organiczne, free range i kosztują $8.19. Prawda jest taka, że jak my teraz sobie wjedziemy do Kalifornii, to w kalifornijskich sklepach będą ceny takie $8, tylko za 12 sztuk. Zmieścimy takie dwie te w Nie. lodówce? Nie. Nie zmieścimy, wy wiecie. To jest rodzaj mleczka, którego my używamy do kawy, half and half, czyli połowa śmietany i połowa mleka. No ale znowu to jest zbyt duże opakowanie. Prawdopodobnie nawet by się nie zmieściło na naszych miniaturowych drzwiczkach lodówki. Także musimy kupować mniejsze w Walmarcie. 800 gramów fety, 13,29. Mascarpone, 2 kg 26. $24. Ej, czy to jest w ogóle interesujące, bo ja się zastanawiam, czy to nie jest takie makro po prostu. Ja nie Nic wiem, nigdy nie byłem w nadzwyczajnego. makro, ale chyba z tego co wiem, to w makro normalny śmiertelnik nie może kupować, tylko firmy, tak? Ktoś, kto ma działalność gospodarczą. Tak? Tak mi się wydaje, nie wiem. Nie. A to Dajcie jest, znać, czy to jest ciekawe. a to jest sklep dla każdego zjadacza chleba. Tak, tak. W Tutaj normalni dużych ludzie ilości kupują. zjadacza chleba. Normalni ludzie. W sensie restauracje pewnie też, Tak. ale w większości jest to dla prywatnych rodzin. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nasi znajomi wszyscy mają kartę, szczególnie ci, którzy mają dzieci. Nie znam człowieka, który nie ma karty do Costco, oprócz nas. Tak, do jest tej to pory. takie bardzo, bardzo amerykańskie właśnie robienie takich bardzo dużych zakupów, na przykład raz w tygodniu. A jeśli chodzi o ten wózek, to jeśli musiałabym, to ja bym się mogła w nim przespać. Tak? Zrobiłabyś wygodnie. kampera z nim? Ostatnio sobie kupiłam tego łososia i jeszcze go mam, więc nie uzupełniam zapasów, ale kosztuje on $20, czyli jest tak mniej więcej o połowę tańszy od tego, co jest w sklepach i to jest oczywiście dziki łosoś, wild caught, czyli ten, który się powinno kupować, moi drodzy. O, pani ma gofry. Hello, yes please. Thank you so much. Thank you. W każdej alejce jest taka budka praktycznie, a tutaj są te produkty właśnie i mamy gofry z polewą truskawkową albo Nie. z truskawkami. Jest jeszcze syrop klonowy do tego. Aha, jeszcze jest syrop klonowy. No, te gofry takie odgrzewane, no co powiem, nie? Już wam mogę zdradzić, że Anita tańczyć nie będzie. Jak wiecie, albo nie wiecie, jestem fanką gofrów, ale nie amerykańskich. To nie ma nic O, wspólnego Boże, z gofrem. jakie słodkie. Nie kupujcie. Cześć? Nie. Najlepsze owoce mrożone w tym kraju. $10. W tym momencie chciałabym pozdrowić bardzo Martynę Chomacką, ponieważ to są jej ulubione snaki i są to truskawki liofilizowane w czekoladzie. Tutaj w podwójnej, białej i mlecznej. To się zmieści. Raczej nie zmieścimy tego. Jeden z moich ulubionych lodów. To faktycznie, to wszystko wyjaśnia. Muszę odłożyć.
To tak pod YouTube'a, dla śmiechu, nie? Jeśli chodzi o cenę, to jest 15 lodów w cenie $15, czyli dolar za loda. Komuś pizza? Starczy dla wszystkich. Prawie zapomnieliśmy. Prawie. Protein pretzel? Jest please. Hello, ma'am. Pretty, have protein pretzels. Thank you so much. Aha. Tutaj no... Wow. Słone trochę bardzo. Dobre. Wow, naprawdę dobre. Hello. No, na sporo. Jedno, nie? Widzicie, właśnie o to mi chodzi. Można tutaj kupić nawet basen. A z drugiej strony jest jakaś, nie wiem co to jest, jakaś zjeżdżalnia taka do wody, czy do skakania, nie wiem co to jest. Tutaj kolejne pompowane coś i kolejny basen, ale ten już dużo mniejszy. Nie brakuje nawet takiego drewnianego placu zabaw. A jeśli Was interesuje cena tego domku, to kosztuje $400, a to całe $2500. Można sobie Bugatti nawet tutaj kupić. Płatka. Płatek śniadaniowych. Dobrze, że tego nie jemy. Tutaj są takie chyba najpopularniejsze w całych Stanach Zjednoczonych Lucky Charms. Organiczny olej kokosowy i kurczę, naprawdę to się opłaca, bo tutaj jest 2,5 litra organicznego oleju i kosztuje to $13,50. Daję sobie głowę uciąć, że jakbyście poszli do Whole Foods, to zapłacilibyście tyle samo za 1/4 tego. Wungiel? Mamy cukier? Jak węgiel wygląda. Czy to będzie śmieszne? Nie wiem. To się okaże. What is that? Hello. It's smoothie melts. Mówimy. Kind of like a freeze dried. Smoothie Yogurt melts. Wow, smoothie, that's exciting. Thank you. To jest smoothie, z którego została odparowana woda. Jest trochę kwaśne, trochę sypkie, trochę owocowe. Dobra. Złe? Zostaw. Dziwne. Wow, coś mi to przypomina. Do zębów się przykleja strasznie. Strasznie. Mięsko mielone. To jest mniej więcej 3 kg i kosztuje to $30. Wołowina, a tutaj jest ta, którą my kupujemy zawsze. Czyli organiczna. Nie bierzemy dzisiaj, bo nie mamy miejsca w zamrażalniku przede wszystkim, a po drugie mamy jeszcze jedno opakowanie i takie 3 opakowania, potrójne opakowanie kosztuje $23. I znowu niecałe 3 kg mięsa, $35. Brisket wielkości mojego tułowia, $96 za 10 kg. Burger! Thank you so much. Mamy burgera, który nie jest burgerem, bo to nie jest prawdziwe mięso. Roślinny burger. Impossible burger. Nie wiedziałem, że to nie jest No to mięso. jak bułka tarta z jakimiś przyprawami. Co? Jak taki farsz z bułki, jak się to nazywa? Stuffing, o. Stuffing. W sensie na Thanksgiving stuffing takie. Takie właśnie z chleba coś robione jest. Ej, ale całkiem smaczne. To nie burger. Sorry w ogóle za ten kadr z dołu, ale jest tutaj tyle ludzi, że niezręcznie jest mi nagrywać. Ale bardzo szanuję, że nikt nas jeszcze nie wyprosił za to nagrywanie. Zresztą widziałam do tej pory sporo vlogów z Costco, także chyba Costco nie ma problemu z nagrywaniem. Teraz by się przydało coś do picia. Tak, jest sok tam, Dobra. ale taki zdrowy, chyba taki ciężki, wiesz? No to- Gęsty. No spróbujmy. Dobra, idziemy już do kasy i tak jak wszystkie produkty są tutaj ogromne, to tak samo kolejki również są ogromne. Tutaj jeszcze widzę, że tam można kupić papierosy, tutaj jest optyk, można sobie przebadać oczka, a tutaj znajduje się jedzonko. Mam więcej. I Costco ma jeszcze stacje benzynowe, w których benzyna też jest tańsza niż wszędzie indziej. My jeszcze nie tankowaliśmy, Właśnie nie ale... wiem, czy ta lokalizacja ma diesla, właśnie będziemy musieli sprawdzić, bo jak ma, to na pewno zatankujemy. Wiecie co? Jednak w ogóle nie było tak źle, jak się spodziewaliśmy. I robię wam bardzo szybki haul zakupowy. I kupiliśmy tak dużo. Owoce mrożone, naprawdę one są spektakularne. Jajka, 24 jajeczka. Potrójny zestaw Lacroya, woda gazowana, bez cukru, po prostu smakowa. Poczwórna, a nie potrójna. Śliwka, guława i 2 razy jeżyna.
Byłem sprawdzić stację benzynową, bo nie byłem pewny, czy tam jest diesel i dalej nie wiem, czy jest diesel, ale jest taka kolejka, że po prostu nie pojedziemy tam. 36 chyba dystrybutorów i praktycznie nie da się wjechać tam. 10 opakowań seaweedów, no i 12 naszych miętowych yerb i to wszystko kosztowało $63. Zahaczamy jeszcze o stację benzynową i ruszamy w drogę. Wybieramy się do Redding, Kalifornia, które jest jakieś 3 godziny stąd. Także trochę mamy jazdy, jesteśmy już zmęczeni, już w ogóle nie wiem, która jest godzina, pewnie około 3. Przebrałam się w krótkie spodenki, bo jest agresywnie ciepło. No i jedźmy, po prostu jedźmy. Widzieliście tą ulicę, którą Wam pokazywaliśmy palcem? To był ostatni moment, do którego my dojechaliśmy w poprzednim życiu. A od teraz praktycznie wszystko, co będziemy widzieć, będzie dla nas zupełną nowością. Jeszcze tutaj nie byliśmy. Tak, wjeżdżamy na takie tereny, gdzie nie było nas jeszcze. Tak, bo od kiedy wróciliśmy z Meksyku, to cały czas jesteśmy na tej trasie, którą już zwiedzaliśmy i fajnie jest tak jechać i rozpoznawać miejsca, w których się było, widzieć kawiarnię, szeryfa i tak dalej, ale myślę, że to będzie super ekscytujące móc odkryć coś takiego nowego, coś zupełnie innego od tego, co widzieliśmy do tej pory. Przede wszystkim będzie zielono. Oh yeah! I dlatego też zatrzymaliśmy się na ostatniej stacji w Nevadzie, bo tutaj oprócz tego, że nalewamy wody, to będziemy tankować, bo w Nevadzie jest dużo tańsze paliwo niż w Kalifornii, aczkolwiek tutaj w okolicach Reno już nie jest takie tanie jak troszeczkę bardziej na południe, bo tutaj za paliwo zapłacimy 4,02 za galon, a w Kalifornii przejeżdżając dosłownie 15 minut stąd, paliwo już jest po 5,36 za galon. Także Mówię tankujemy do pełna? No tak, oczywiście. Oczywiście. A jeszcze tak dla porównania, to jak wyjechaliśmy z Meksyku i pojechaliśmy do Utah, to tankowaliśmy Do Arizony. do Arizony za $3. Yuma. Za $3. Za 3 z jakimś groszem, nie pamiętam. No dobra, jesteśmy gotowi do drogi. 3 godziny, jak już wspomniałam przed Wami. Chyba nie muszę mówić, co to oznacza. Szydełkowanie. I dyja dla Tomka. I lakroj dla wszystkich. Robię coś. Jak zrobię, to Wam pokażę. Jak nie zrobię, to Wam nie pokażę. Ale jest duża szansa, że zrobię. Przejechaliśmy godzinę, ja zasypiam, ale zatrzymaliśmy się, żeby powąchać las. Zobaczcie, jaki piękny las! Pół roku na to czekaliśmy. Wow! A co tak huczy? Właśnie To droga? Jeśli w maksymalnie najbliższych 2 odcinkach nie pojawi się niedźwiedź, to ja jestem to kończymy z obrażona. YouTube'em. Jestem obrażona na świat. Ej, właśnie zajechaliśmy do lasu i tak wysiedliśmy i tak słuchamy i to jest taki szum. Ja nie wiem, czy to jest szum lasu i zapomnieliśmy jak szumi las, Nie. czy to jest To jest jakiś... droga chyba. czy woda. Woda. Droga. No, wodospad tak brzmi też. Może droga, no. Słuchajcie, my w ogóle będziemy właśnie przejeżdżać koło Parku Narodowego. Jest to taki niezbyt znany park narodowy, ale dalej park narodowy. Nazywa się on Lassen Volcanic National Park, chyba coś w tym stylu. Nie mieliśmy pojęcia o jego istnieniu, dopóki nie sprawdziliśmy trasy właśnie, którą teraz jedziemy. I niestety nie wybierzemy się do niego ze względu na to, że droga do niego jest zamknięta. I w ogóle tam drogi w środku parku są pozamykane ze względu na śnieg. Jest zasypany po prostu ten park. Tak, jest maj i śnieg jest zasypany, park jest zasypany śniegiem. 100% tutaj są niedźwiedzie. 100%.
Mieliśmy oficjalnie dojechać do miasteczka Redding w Kalifornii, Ale po co? ale nie daliśmy rady. Nie. Psychicznie po prostu. Stwierdziliśmy, przejeżdżając przez ten las, że chcemy w nim po prostu zostać. Więc znajdujemy się centralnie gdzieś pod lasem Volcanic Park, ten National Park, o którym wam mówiłam wcześniej. Dosłownie, nie wiem, nie pół mili, tylko z 2 mile temu był wjazd i Tomasz znalazł na pewnie iOverlanderze jakąś taką miejscówkę i jest otwarta przestrzeń, co oznacza, że mamy internet, a jest to wskazane na dzisiaj, ponieważ muszę dodać film. I jest las, jest chłodno i pachnie Jest przyjemnie. magia. Ale czad po drodze, śnieg, wszędzie woda, w sensie takie ala jeziorka, ale tak naprawdę to chyba wszystko pozalewane po prostu stopniującego śniegu. I taka wilgoć, i taka natura, jakiej my naprawdę bardzo dawno temu nie widzieliśmy. Bardzo temu nie widzieliśmy? Bardzo temu nie widzieliśmy. Bardzo długo nie widzieliśmy. Idę zobaczyć tamtą miejscówkę dalej. Widzicie tu choinkę? Nie widzicie, zaraz wam pokażę. Ale jaki wiaterek przyjemny. To się natura nazywa. Wow. Widzicie to, co ja? Ale super. Myślelibyście, że ludzie się mogą tak na drzewa cieszyć? Ej, ale no to nie są zwykłe drzewa. Wspaniałe. Jesteśmy w raju. Michałek, komar mnie właśnie ugryzł. Pierwszy komar od paru lat. Ej, my jesteśmy na pustyni cały czas, gdzie nie ma zupełnie latają. owadów. Komary latają, no. Ej, ale to tak nie mało. No, no las, kuźwa, my zapomnieliśmy co to jest. Ty, a kleszcze jeszcze. O, to... Dobra, trzeba się trzeba ubrać. wracać do Dobra, autobusu. jedziemy na pustynię. O, kogu! Jesus Christ, Michał. Wystraszyłaś mnie. Was chciałam przestraszyć, a nie jego. Dzień dobry, jest niedziela. Umyłam głowę, jak widać. Założyłam maseczkę, jak widać. I wracam do was z informacjami. Po pierwsze skończyłam Co? Co skończyłam? Proces szydełkowy, który wam pokazywałam wcześniej. Mówiłam, że jak skończę, to wam pokażę. I to jest, moi drodzy, podusia. Mini podusia. I zrobiłam ją po co? Do moich kolan. Kiedyś dawno temu znałem takiego gościa, który był tak chudy, że właśnie potrzebował sobie coś wkładać, tak mi powiedział, wkładać między kolana i ja byłem w szoku, że ktoś potrzebuje mieć poduszkę między kolanami, a później poznałem ciebie. W sensie, że wkładałam, wiecie, kołdrę do tej... W ogóle o czym my gadamy, Ale on był taki chudy, że tam wiesz, tam nie było kość o kość, nie? No właśnie, mi też jest niewygodnie i zazwyczaj sobie po prostu wkładałam kołdrę, ale ostatnio stwierdziłam, ja pierdzielę, przecież ja mogę zrobić sobie podusię i miałam to wypełnienie i po prostu sobie zrobiłam i śpię z nią już chwilę i jest ekstra. Ale z ważniejszych rzeczy, moi drodzy, przyszedł czas na to, co już zdążyliście chyba zauważyć. Zabieram się za Lego. Dzisiaj mamy taki bardzo luźny dzień, jest godzina 8:30 wieczorem. Tomek siada dopiero do pracy, Tak, a ja ja właśnie się siadam do chciałem zabawy. zapytać, kto z was, bo chcę wiedzieć, czy tylko ja taki jestem dziwny, kto z was jest taki, że w ciągu dnia nie idzie nic zrobić, nie może nic zrobić, a przychodzi wieczór, gdzie trzeba kończyć wszystko, to ja dopiero jestem gotowy do pracy, mi energia przychodzi i ja tak No, Tomek się dopiero odpala. do 3:00 mogę Przed siedzieć. chwilą powiedział, że się budzi. To jest straszne, bo później jestem nieprzytomny i nie mogę funkcjonować, ale kurde, najlepiej mi się pracuje, jak wszyscy śpią. Co tam? A, bo tak myślę, że może pokażę mój nowy projekt. Tutaj chciałam wam pokazać, jak wygląda mój najnowszy projekt, Granny Squares tak zwane, i stwierdziłam, że zrobię tak zwany blocking i nie mam takich specjalnych do tego mat, więc korek użyłam, przyczepiłam, zmoczyłam tak delikatnie i one sobie wyschną po prostu takie, wiecie, wyprostowane i bardzo kwadratowe i w podobnych rozmiarach. Taki jest zamysł. Ja coś czuję, że jutro rano sobie pójdę i kupię też jakieś Lego. 114 stron. Tak dla samego fanu. Nie mamy gdzie tego trzymać. Nie potrzebujemy tego. W woreczku są woreczki. Z całego Lego zostawimy sobie tylko psa i jakiegoś jednego ludka. Co ty na to?
właśnie nie wiem, czy to jest odpowiednia zabawka dla mnie, ze względu na to, że ja mam takie mózgowe jakieś porażenie, że ja lubię tak rzeczy układać i zanim przejdę do składania tego, to chyba tak to będzie wyglądać. To się nazywa choroba psychiczna. Jestem na 32 stronie. Właśnie dostałam informację, że muszę otworzyć woreczek numer 2 i mam już trochę zrobione. Tutaj jest początek autobusu. Tutaj mam ławeczkę z latarnią i z roślinkami. Harego na razie tutaj posadziłam, żeby sobie grzecznie siedział. Mam psa i mam skarby. I no powiem wam, że kumam trochę, o co chodzi w tej zajawce. Podoba mi się. Rozłożyłam sobie właśnie drugi woreczek i skumajcie to. W sensie to jest jakby oczywiste, jak tak teraz patrzę na ten autobus, ale nie przyjrzałam mu się wcześniej. Ale tutaj są takie detale, że na przykład jest rama do okna i do niej do środka są szyby i do tego są na przykład felgi, na które idą opony. To wszystko jest logiczne, ale jak ktoś nie robił Lego, tak jak ja, dajcie znać, no to was informuję, że to są takie detale. I jestem pod wrażeniem, jakiś geniusz to wymyślił. O. Koniec? Koniec! 10:40. 2 godziny? Nie pamiętam, No. o której zaczęłam. Skończyłam, kumam całkowicie hype, wiem już o co chodzi. Można się tak zupełnie wyłączyć, zaprzestać myślenia o problemach, skupić się tylko i wyłącznie na tym. Jedyne co, to bym wolała coś takiego bardziej skomplikowanego, bo to było takie... W sensie nie wiem, jak bardziej to może być skomplikowane. Na pierwszy raz to ja chciałem sprawdzić, czy ty w ogóle się nadajesz do Lego, nie? Ja jestem dobra w podążaniu za instrukcjami. Znaczy skomplikowane tu nie ma co być dużo bardziej skomplikowane, po prostu może być ogromny set, nie? Ja kiedyś dostałem na moją 30 taki zestaw mini Morrisa, który składałem parę dni. Znaczy składałem, bo sobie chciałem podzielić na parę dni, ale po prostu był duży. Jak się bawicie w Lego, podajcie jakąś polecajkę skomplikowanego Lego. Tym pięknym faktem zakończymy ten odcinek. Zrobię wam ładne przebitki tego jutro w świetle dziennym. To było naprawdę fajne. Tylko w ogóle myślałam, że to będzie dużo większe. Generalnie jestem pod wrażeniem jakości tego wszystkiego też. To jest taki porządny plastik i wszystkie te elementy to można otwierać, bo tutaj można wkładać... O, widzicie? W ogóle zwisa żyrandol. No, w każdym razie idę spać. Dajcie znać, czy składaliście kiedyś Lego. Dziękujemy za oglądanie. Widzimy się z wami w następnym odcinku. Już niedługo będzie fajny, ciekawy, może kowbojski trochę. Do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa. Hey guys, why the long faces? A jakby to na przykład thumbnaila z tego zrobić? Czy to nie myślicie, że to jest dobry pomysł? Jakieś światło takie dziwne, nie? I tak jak wszystko można... I tak jak to tam jest? Tak, wszystko. Nie. Oprócz tego, że można tu. Nie, jak to było? I oprócz tego, że... No Michał, Wszystkie produkty tutaj są wielkie. O Jezu, spać mi się. Bo ja położyłam się spać o 12:30 i wstałam o 6 rano z jakiegoś powodu, sama. Moje po prostu oczy mi się otworzyły, centralnie na wschód słońca. Otworzyłam oczy i zaczęło słońce wstawać nad górkę. I pomyślałam, kurde, chyba już jest 8 rano i wstałam, patrzę po 6. I zaczęłam to czuć. Po co ja wam to mówię? Już? Wow, ktoś tu jest dzisiaj hyper. Ja? Być może.
Burger is burger. Z bekonem i frytkami, z cebulą i z dżemem i z peanut butterem i z bananem. Chce ktoś kupić rowery? Może? Znaleźliśmy las. Teraz jeszcze tylko trzeba znaleźć niedźwiedzie. Jak ja idę, co ty? Głupie. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Co? Gdzie idziesz? Gdzie ja idę? Powiedziałeś, ja idę. Tu. Nie wiem, czy to w ogóle powiedziałem.